A zobaczcie, jak ta restauracja jest pięknie oświetlona. Fajnie było, spędziliśmy Sylwestra. Płacz i płacz. 1 stopień. Co się dzieje? I to cały czas Hiszpania. Zobaczymy, czy jest woda. A przed nami Pireneje. A nasza trasa ogólnie, tak to wszystko przebiega. Dzisiaj planujemy już dojechać do Calais. Jeszcze taka przygoda, musieliśmy jeździć za kasetą. Stoimy sobie już tutaj za autobusem. Zrobiliśmy dokładnie 6096 km. Witam wszystkich serdecznie w nowym dniu, pierwszym dniu roku, 1 stycznia 2025 roku. I my spędziliśmy Sylwestra na plaży w Urbanowej, obok Alicante. Była fajna impreza, tak jak mogliście zobaczyć, takie krótkie przebitki. A właśnie budzi się dzień, jest godzina 9:30, ja wychodzę z psem. W sumie już drugi raz, no i widzimy się za chwilę. Pogoda w Alicante się zepsuła, niestety od rana tak siąpi deszczyk. Wczoraj też jak przyjechaliśmy, to były przelotne opady. No niestety, myśleliśmy, że będzie troszeczkę lepiej, chociaż na dzisiaj w prognozach zapowiadają, że ma być słonecznie w Alicante. Zobaczymy. Godzina 10. Widać słoneczko tam nad Alicante, jakieś pomału się pokazuje. Tutaj w Urbanowej jeszcze nie, ale restauracje budzą się do życia. Widać, że już tutaj są otwierane, tam już nawet siedzą sobie ludzie na kawce. Także 1 stycznia rozpoczynamy nowy rok. Swoją drogą zobaczcie, tam jest parking, a tutaj wzdłuż plaży jest bardzo fajny deptak. Też można sobie pospacerować. I tutaj znowu kolejne restauracje. No nie byłem tutaj jeszcze. Wtedy staliśmy ostatnio na parkingu, to tak daleko się tutaj nie zapuszczałem. A w tej chwili można zobaczyć, no jest sporo tych restauracji, także no jest też co robić na plaży w Urbanowie, jeżeli zatrzymacie się kamperem. A zobaczcie, jak ta restauracja jest pięknie oświetlona. Wszystkie palmy są obwieszone światełkami. Fajnie to się prezentuje. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Coś nie za bardzo, ale w nocy na pewno ma to swój urok. A zaraz naprzeciwko restauracji plaża jest stanowisko ratownika, także tutaj też w lecie na pewno bezpiecznie można się kąpać, a szczególnie dzieci. Tu jest bardzo blisko lotnisko. Jak widać, ląduje samolot. Przelatuje praktycznie nad samymi blokami, a ląduje on na lotnisku w Alicante. Chociaż słychać trochę dźwięk tych samolotów tam na parkingu, ale nie jest on jakoś bardzo uciążliwy. Normalnie spaliśmy. My opuszczamy Alicante. Spędziliśmy Sylwestra z super ludźmi. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Nowo poznane osoby również. My pomału jedziemy w stronę Saragossy, no i granicy francuskiej. Będziemy musieli też zrobić szczepienie dla psa, odrobaczyć go, ale to pewnie gdzieś jutro. Także dzisiaj chcemy pojechać parę godzin, około 4 godzin i się gdzieś zatrzymamy. Zobaczymy, gdzie nam się uda dojechać. Do zobaczenia na trasie, kochani. A my powoli odjeżdżamy. Żegnamy się ze wszystkimi. Tak. Tak, machamy. Fajnie było, spędziliśmy Sylwestra. Tak. Ekipa zostaje, jutro wyjeżdża dalej. Do zobaczenia, pa! Wracamy do domku. Powoli. Do zobaczenia. Temperatura 11 stopni, 16,7. Zobaczcie, 1720 km do portu w Calais. 22 godziny, 10 minut, 14:16 jakby była, gdybyśmy jechali non-stop. Będziemy jechać drogami bezpłatnymi znowu, ale tak jak mówię, będziemy też jeszcze dzisiaj się chcieli zatrzymać gdzieś w Hiszpanii. Jutro rano załatwimy psa, jeszcze jakieś drobne zakupy ostatnie i wyjeżdżamy. Niestety będą się pomału kończyć nasze wakacje w Hiszpanii na święta. A tymczasem zobaczcie, jak puściutko na drogach, tam tylko parę samochodów tutaj wyprzedza. A tak poza tym cisza, spokój, nowy rok, 1 stycznia. Słuchajcie, zjechałem z autostrady tutaj w Walencji i teraz tak, warto
zjeżdżać, już to nieraz powtarzałem, ale tam jest zaraz stacja Repsol, gdzie diesel kosztował 1,50 chyba 2, a tutaj zaraz dalej stacja Shell i już samoobsługowa, diesel kosztuje 1,38 €, także dobry deal. Tankujemy i jedziemy. Płacz i płacz. Chciałeś mieć kampera? No. To płać! Tak? Many? No. Wyczerpały się many. Pancio myje szybki. Myjemy! Nie nudzimy się, myjemy! No i tak droga przebiega. 3 stopnie, zimno. Stawaliśmy wcześniej, że tak na chwilę z autostrady zjechaliśmy, żeby to mi się wysikał. To mówię wam, wyszedłem na dwór, to aż zmarzłem, zaczęło człowieka trząść. I teraz tak, do Zaragozy mamy 23 km mniej więcej do obwodnicy. I za Zaragossą będziemy się zatrzymywali na jakimś tam takim camper parku darmowym. Znalazłem z aplikacji Park4Night i do niego jest 36 minut. Oto Google mam ustawione na camper park. Także tak to wygląda. No dzisiaj będzie chłodna noc chyba. Dobrze, że wczoraj gaz zatankowaliśmy, także mamy prawie pełną butlę. Jesteśmy w mieście Zuera. Tutaj z aplikacji Park4Night jest taki serwis. No to jest taki parking praktycznie. Motorhome Area. Tutaj jest możliwość wyrzucenia toalety. Jest to darmowe. No i tutaj się zatrzymujemy. Tak to wygląda. Jest praktycznie tylko jeden kamper. Tutaj obok. O. Z Francji. Nikogo więcej nie ma. Także my się tutaj prześpimy. No i rano będziemy jechać dalej. Także dobranoc i do jutra. Poranna rutyna, łóżko zaścielone, praktycznie go wcale już teraz nie składamy, jest cały czas rozłożone, a my szykujemy śniadanie. Dzień dobry. Dobra. Kawka. Moja już wypisana. Kaja jeszcze śpi. Ogrzewanie to chodzi całą noc, 3 stopnie. Idziemy dalej i szukamy weterynarza. To była bardzo chłodna noc. Po 2 tygodniach w Hiszpanii, no ciężko się przyzwyczaić. 1 stopień. Co się dzieje? I to cały czas Hiszpania. 9:07. Ruszamy. Tutaj jeszcze zrobimy serwis, bo już się zapaliła czerwona kontrolka. W toalecie, w kasecie od toalety. A widzę, że tam nawet policja jedzie. O. Zatrzymali się. Ale można tu stanąć, więc bez problemu. Tak to wygląda. Wjechałem na stanowisko. Odkręcamy szarą wodę. O, niech sobie tam ścieknie. Co nie chce lecieć. A pomału to będzie ściekało. Wyleję kasetę i ruszam. Na kasetę można wylać tutaj. Jest w ogóle woda? Nie ma. Tak jak mówiłem, tutaj też zakręcona. Ale dobrze, że chociaż można to opróżnić. No pogoda nas nie rozpieszcza przy wyjeździe z Hiszpanii. Mgła wszędzie. Między 1 a 2 stopnie tak się waha. Ale tutaj znalazłem taki serwis, gdzie jest woda. Taki parking dla kamperów. Prawdopodobnie jest woda. 29 grudnia widziałem, ktoś dodał komentarz, że wszystkie serwisy. Więc podjadę, zobaczę tam. Bo potrzebujemy tak naprawdę tylko dolać wody. No i jeszcze tam jest Mercadona, jakieś ostatnie zakupy takie pamiątkowe, coś kupimy i będziemy już się zbliżać do Francji. Ta miejscowość nazywa się Huesca i ten parking, widzimy tutaj, że są wszystkie serwisy. A swoją drogą ciekawe jak tam Pireneje. Miejmy nadzieję, że śniegu nie będzie, że przejedziemy bezproblemowo tak samo jak w tą stronę. Trzymamy kciuki. A jeszcze weterynarz, ale to już później we Francji. Korzystając z okazji, tu była stacja Zatankuję. Była możliwość też nalania wody do kampera, ale nie działa, zakręcona, więc podjedziemy na ten camper park, co już wcześniej zaplanowałem. Zobaczymy ile wejdzie. No pół baku miałem, to myślę około 40. Co mnie zawsze zastanawia, miałem pół baku paliwa, 80 litrów, czyli 40 około powinno wejść. A weszło 51. Dziwne. Oszukują? Także 77 € jeszcze do zapłaty, idę płacić i jedziemy dalej. Oszukują, musisz?
Nie wiem. Ten camper park tutaj się znajduje w miejscowości Hueska. Zobaczymy, czy jest woda, bo miejmy nadzieję, że będzie. Chyba że zakręcili, bo jest taka temperatura około 1 stopnia w tej chwili. Zaraz się okaże, ale coś tutaj mokro jest, więc może będzie, może będzie. Trzymamy kciuki. Nawet Anglia jest, dużo Włochów. Serwisowy. Jest? O, jest bardzo zimno. Drrr. No tutaj już nie wkręcimy takiego wkręcanego, zobaczymy, czy ten będzie pasował. Muszę wyciągnąć swój drugi. Chyba, że będę Jakoś trzymała. luźno siedzi, ale może wejdzie, to idę to Poczekaj, to ja... z drugiej strony chodź. Może podjedź troszkę. Może podjedź, co? Tak jest, szefie. Dobra. Leci? No nie wiem, czy tam leci. To nalewamy i składamy stąd. Także w miejscowości Hueska bardzo polecam ten parking. Co, dużo miejsc. W lecie tutaj są drzewka, także jest trochę cienia. No i najważniejsze, że za darmo i serwis można zrobić. Jest woda i tu w pobliżu są sklepy też. Mercadona, 6 minut pieszo. Tak jak mówiłem, jeszcze szybkie zakupy. Zostawiłem tutaj kampera, Kaja została. A Mercadona jest tutaj, tylko wejście jest po prostu od drugiej strony. Taki świeży soczek z pomarańczy, 1 litr 4,50. Weźmiemy dla Kai. Banany 1,48, a te 2,14. Jakieś inne. Co fajne, można sobie pokroić świeży chlebek. W Lidlu też to jest, także zamykamy. Elektryczek i się kroi. Pokaż. Taka woda, euro 50, 1-litrowa. A taka duża, 6 litrów, 1,26. Piwko Estrella, 4,68. Takie opakowanie, to jest 12 buteleczek po 300 ml. Desperados, 6 euro. Takie winko czerwone, euro 25. Wzięliśmy parę. I takie białe, euro 4, euro, nie, te białe kosztuje 2,20. Zobaczcie jaka cena whisky, 10,95. Ballantines 11,95. Red Label 13. No tanio, tanio. Ceny ginów też porażają. 6,25 gin, taki 6,90. Taki 6,90. No myślę, że tutaj w Hiszpanii łatwo popaść. A przed nami Pireneje, teraz troszeczkę się zasłoniło, ale wcześniej było widać już ośnieżone wierzchołki. Na szczęście pogoda się troszeczkę poprawiła, słonecznie. 6 stopni. No, już teraz zobaczcie, ośnieżone szczyty Pirenei widać. Będziemy przez nie się przeprawiali. Francja 32 km, a my jeszcze teraz zmieniliśmy sobie właśnie destynację, bo spróbujemy podjechać z Tomim do takiego miasta Jaca, czy jak to się tam czyta. To jest jeszcze w Hiszpanii, ale przed granicą francuską. Będziemy za 5 minut tam pod tym weterynarzem i spróbujemy go tam zaszczepić. Zobaczymy, bo tam na tym drugim musielibyśmy czekać około pół godziny na otwarcie, bo dopiero o 14 otwierają, a tutaj o 14 zamykają, a jest godzina 12. Podjadę, zapytam, zobaczymy. Tutaj jest weterynarz. Załatwiliśmy no tak połowicznie, tylko że najgorsze jest to, że nie ma miejsca, żeby się gdzieś zatrzymać. Staraliśmy na zakazie dla inwalidów. Udało się tylko odrobaczyć, także do Anglii wrócimy, ale nie zrobiliśmy szczepienia przeciwko wściekliznę, żeby w przyszłości nie mieć problemu z szczepieniami na wściekliznę i z tymi certyfikatami. Chcieliśmy go tutaj zaszczepić, żeby było szczepienie przeciwko wściekliźnie w Europie zrobione, ale pani nie miała jeszcze pieczątek na 2025, więc niestety tego nie zrobiliśmy. Nie wiem, może się jeszcze po drodze zatrzymamy, bo tak naprawdę to
Teraz obojętnie jaki weterynarz. A my ruszamy, także teraz już idziemy prosto na Francję. A koszty od robaczenia 16 euro. Także 13:18. Zobaczymy ile nam się zejdzie, nawet 19 po. Zobaczymy ile nam się zejdzie z przejechaniem całych tych gór. No i Francja, przekroczyliśmy właśnie ten tunel. Idę nakleić te naklejki, to są na magnes. Było parę pytań o nie, także je naklejamy na busy, na kampery tylko powyżej 3,5 tony. Także idziemy teraz cały czas drogą N134. Troszeczkę inna droga niż ostatnio, tak troszeczkę z boku. I do miejscowości Pau we Francji mamy jakieś 65 km. Także teraz idziemy cały czas w dół doliną. Tak sobie stanęliśmy. Jest godzina 15:09. Niestety na wściekliznę się nie udało psa zaszczepić w tej miejscowości, o której mówiłem, że spróbujemy jeszcze wcześniej. A nasza trasa ogólnie, tak to wszystko przebiega. No wiadomo, tutaj jechaliśmy z Hiszpanii przez Saragosę. Huesca tutaj gdzie spaliśmy. O, i się rozładowała nawigacja. Dobra, z powrotem mi się nawigacja włączyła, czyli tak, Saragossa. Jechaliśmy miejscowość Huesca, tutaj gdzie spaliśmy. Tutaj dalej miejscowość Jaca. I drogą N134 przez góry. Dobra droga, nie jest tak niebezpieczna, jedzie się taką doliną. I tutaj w górę jedziemy sobie Urdos, Borce, Oloron Sainte-Marie, Orthez i na Bordeaux będziemy lecieć w górę, ale przed Bordeaux jeszcze będzie taka Mont de Marsan, Bordeaux, Poitiers, Tours, Chartres, Rouen i Calais. Taka nasza trasa jest. Jesteśmy w Bordeaux. Zobaczcie, pogoda jaka jest, taka jest. Rozpadało się, ale jest 12 stopni. 19 równo. Do celu 849 km, to znaczy do portu w Calais. 11 godzin 20 minut jazdy. Teraz jechaliśmy jakieś 60 km autostradą bezpłatną. No i za Bordeaux też jeszcze będzie dosyć duży kawałek bezpłatnej autostrady. No i Bordeaux za nami. Jechaliśmy autostradą A10 na Paryż, a teraz zjechaliśmy już tutaj na N10. Mamy 94 km prosto. Pogoda nie za ciekawa, cały czas leje. No i ostatni taki długi kawałek bezpłatnej autostrady. Ostatnie 100 km. Jest godzina 20:30. Cały czas pada, od ostatniego ujęcia jak byłem z wami, cały czas leje deszcz. I myślę, że jak już zjedziemy z tej autostrady, to tam pomału będziemy się rozglądali za jakimś noclegiem. A jeszcze nie dodałem, że ten ostatni taki długi odcinek to jest do miejscowości Poitiers. Także stamtąd już będziemy pomalutku zjeżdżać z autostrady i tak skakać. Trochę przez wioski, trochę przez miasta, trochę autostradą i znowu to samo. No i pierwsze tankowanko we Francji. Jesteśmy praktycznie już przed miejscowością Poitiers. 110 euro. Jeżeli chodzi o cenę, to już nie jest to co w Hiszpanii. Tutaj jesteśmy w Intermarché i tak, diesel 1,62, benzyna 1,68. Takie są ceny. Myślałem, że dojadę już tam, gdzie będziemy spać i tam zatankuję, ale to wolałem nie ryzykować, bo później już na tych obrzeżach to różnie może być ze stacją. Zatankowane, wyrzucamy śmieci i jedziemy. Już niedługo stajemy. Troszeczkę miałem stracha, bo ograniczenie do 3,20, a właśnie tyle mamy.
ale jeszcze sporo zapasu jest, także zatankowane, ruszam. No i zatrzymaliśmy się. Która to godzinka? 22:20. Minęliśmy miejscowość Poitiers i z aplikacji Park4Night znaleźliśmy sobie parking. Jest to parking taki gdzieś tutaj przy jakiejś fabryce. Nie można tutaj zrobić serwisu. Tylko zaraz, bo mi się to zgubiło. O, tutaj. To jest to miasteczko. Tu jest Poitiers. Tu jest też jakiś camperplac. Stoimy sobie tu. 4,63 gwiazdki. Darmowe miejscówki. A tak to wygląda w nocy. Pusto. Jest tu parę kamperów. Tam stoi jeden kamper. My stoimy tu. I tam stoją dwa vany. Głównie to tak. Na tych zatoczkach są 3 miejsca parkingowe. Stawiłem tył tutaj akurat prawie pod żywopłot. No i co? No i idziemy spać. Od tej strony tak to wygląda. Witam wszystkich we Francji. Rozpoczynamy nowy dzień. Przedostatni dzień naszej podróży. Dzisiaj planujemy już dojechać do Calais lub w okolice Calais, a jutro rano mamy stamtąd prom do Anglii, tam gdzie mieszkamy. A co do nocy, noc minęła nam bardzo spokojnie. Nic się nie działo, miejscówka godna polecenia. Tutaj stały vany, wszystkie już pojechały. Został tylko jeden kamper i nasz. O, zobaczcie. Wszystko wolne, wszystko puste. Dzisiaj jest normalny dzień roboczy, także nie ma tutaj osobówek. Osobówki sobie stają tam na zewnątrz przy ulicy. Także miejscówka jak najbardziej godna polecenia. My już zjedliśmy śniadanie. Plan na dzisiaj jest taki, żeby stąd szybko wyruszać i jak najszybciej zmierzać już w stronę portu. Jeżeli chodzi o pogodę, no to w tej chwili myślę, że tak około 6 stopni jest. Noc była spokojna, deszcz nie padał, chłodno było, ale to wiadomo, gaz nam tutaj uratował życie i miło się spędziło noc. A okolica tak się przedstawia, tutaj jest hotel jakiś, a tu dookoła same biura i takie wieżowce. Także myślę, że miejscówka spokojna i do polecenia. Widzę, jest nawet jakaś kafejka, wina i sklep z winami i tutaj jakiś bar taki z sałatkami, burgery. No można nawet coś zjeść. No jeszcze sprawdzę jak tam z gazem, czy nam starczy jeszcze na tą jedną ostatnią noc, czy już nie. O, jest tam przy dolnej tej krawędzi, widać, że się rusza, także powinno wystarczyć. A przypomnę, że na wyjazd od 20 grudnia do 4 stycznia takie 7-kilogramowe butle Safefill, czyli takie gazbanki, zużyliśmy 3, no bo pierwszy był zatankowany cały w domu, później drugi dotankowałem w Hiszpanii i to jest dotankowany 3 zbiornik. I tak jak mówię, to prawdopodobnie nam to wystarczy w zupełności. Na gaz używamy wszystko, czyli lodówka chodzi na gaz, kiedy jesteśmy zaparkowani. Podgrzewamy sobie wodę w boilerze na gaz i ogrzewanie też jest gazowe. Dziewiąta 44, ruszamy. Witamy. 613 km do portu w Calais. Według nawigacji 18:41 dotrzemy na miejsce. A WK ponoć jest -2. No teraz jest 4 stopnie. Ale spoko było dzisiaj. No. I jedziemy dalej, tak? No i udało się, zaszczepiliśmy psa na wściekliznę. Udało się na 2 lata. Także teraz 2 lata już mamy spokój, nie musimy wyrabiać certyfikatu. Szczepienie kosztowało 109 €, a dokładnie to ta klinika znajduje się tutaj w miasteczku, już Wam mówię, Licuail, tak to wygląda. No i tutaj jest ta klinika, tak się nazywa. Jakby ktoś potrzebował, można przyjechać. Niestety po angielsku ciężko się dogadać, ale Google Tłumacz pomógł i wszystko załatwione. Co mi się podoba we Francji, że w wszystkich tych małych miasteczkach Nie ma można jechać. Oho, nie ma wody. To chociaż wylejemy toaletę może. Na tamtym placu nie było wody, ale tutaj można, na następnym się zatrzymaliśmy i bezproblemowo jest woda, można zlać szarą, nalać sobie czystą i opróżnić toaletę, a już Wam powiem, gdzie to jest. A ten camperplac, to znaczy to jest taki parking, też stoją kampery, tak jak tutaj widać, jest z miejscowości Bonneval i tak on wygląda na aplikacji Park4Night. Jeszcze taka przygoda, musieliśmy jeździć za kasetą, bo niestety Kai wpadł dezodorem do środka. Ja próbowałem wyciągnąć swoją ręką i uszkodziłem
Wyrwała się ta uszczelka, weszła do środka z zaczepami. I musimy kupić nową, a w Anglii kupię samą zaślepkę i tamtą drugą jeszcze odratuję. Ta kaseta od toalety kosztowała 139 euro. Także czy dużo, czy mało, no taka cena, nie mieliśmy wyjścia. Ale ja zamówiłem już do tej starej kasety taką, cały ten mechanizm, całą to wieczko z góry i tą starą kasetę naprawię i będzie po prostu jako druga zapasowa. Albo po prostu tą nową wezmę do nowego kampera, jeszcze zobaczymy. No i Rouen, takie miasto już niedaleko. Zostało 248 km do portu w Calais. 16:32, 5 stopni. Takie teraz jeszcze obmyślanie, co robić, czy jechać do samego portu, czy gdzieś stanąć tak wcześniej chwilę, ale na razie to staniemy w ogóle, żeby coś sobie zjeść. Nigdzie się nam nie śpieszy, pomyślimy co dalej. No i na horyzoncie, tam już te światełka, to jest Calais, ale my zjeżdżamy zaraz z autostrady za 1,5 km. Jakiś parking z Park for Night miał dobre opinie, bez żadnego serwisu, bo my wszystko już mamy zrobione i prześpimy się do rana. O 8 prom, także 6 pobudka, stąd będzie jakieś 20 minut do promu. A jest godzina 21:19, 4 stopnie i widzimy się na parkingu. Tak ten parking wygląda, tu jest jakiś ośrodek sportu, basen, coś takiego. Duży parking, nikogo nie ma. Stoimy do rana, a miejscowość nazywa się tak, Bonning-les-Calais. Ten parking znajduje się w takim miasteczku, w takiej wiosce. O. Tak to wygląda. Tutaj widzę, że jest 4,58 gwiazdek, dużo czwórek, piątek, noc przebiegła cicho i spokojnie. Także my widzimy się rano. Witam wszystkich serdecznie. W sobotę rano. Jest 5:45, o 6 stąd wyjeżdżamy, żeby na 6:30 być już na promie. Szybkie siku z Tomim i jedziemy. Dosyć zimno, około 0 stopni, ale noc przebiegła spokojnie. Była cisza, spokój, nikt nam tutaj nie przeszkadzał. Tymczasem pokażę jeszcze na szybko tak parking, trochę ciemno, ale właśnie było dużo ciemniej, tylko jak przyszedłem kawałek chodnikiem, to zaświeciły się praktycznie na całym tym osiedlu światła. Także swoją drogą taka niezła czujka na ludzi. Tak wygląda ten parking. My tutaj staliśmy. O, kamper. Tutaj jest jakaś taka szkoła albo basen, trudno powiedzieć, ale jest dużo miejsca, jest cisza i spokój. No i port. 6:32, zimno, 3 stopnie. Tak troszeczkę cieplej niż wcześniej. Kolejek nie ma, 3 samochody przed nami. Jak tam wrażenia? No widzisz jakie nie za ciekawe, trzeba wracać do domu, do pracy. Niestety. Fajne wakacje. No, nie chciało się wstać, 5:15, ale co zrobić? No, myślałem, że 8 godzina to nie będzie już żadnych korków, ale jednak już się ruch zaczął spory. Aż strach pomyśleć, co będzie po południu. No więc udało się już odprawić, kolejka była długa, ale nie stoimy, od razu wjeżdżamy już na prom. Także myślę, że o czasie chyba będzie wszystko. Myślałem, że na 8 godzinę się nie załapiemy, będziemy jechać następnym. Ale widzę, że chyba ten o 8 uda się pojechać. Jest 7:41 i wjeżdżamy. Tak to wygląda. Stoimy sobie już tutaj za autobusem. To mi zostaje, a my idziemy na górę.
godzinki i czekamy. 1,5 około. Mamy widok na morze. Wyszliśmy z Kają na pokład, ale jaki piękny wschód słońca przy okazji. Zobaczcie. No i żegnaj Francja. Witaj Wielka Brytania. Jesteśmy, napływamy. Spokojne morze, szybko żegnaliśmy, bez żadnych utrudnień. Zaraz wyjeżdżamy. No i idziemy do kamperka. Zobaczymy jak tam Tommy. Wszyscy zadowoleni. Tommy też. Wszystko ok. Także czekamy na wyjazd i witamy w Wielkiej Brytanii. O, zimno, zimno, kochani! Zimno, zimno! Ups. Ma być śnieg dzisiaj wieczorem. Na szczęście dopiero wieczorem. No i jesteśmy w Anglii, drogi angielskie, autostrada, jedziemy M20, 212 mil do domu mamy, 13 będziemy, ale się zatrzymamy jeszcze. 3 stopnie, jak na razie nie pada, godzinka nam się cofnęła, także przenieśliśmy się w czasie, bardzo dobrze. No i jesteśmy, dojechaliśmy, sobota 15, 14:25, bo jeszcze zegarka nie przestawiłem. No i co? Droga przebiegła pomyślnie, Tak, jak to by się super. jechało? Dobrze. Dobrze, długo trochę, ale no my tam się nie śpieszymy, zawsze stajemy, nocy normalnie śpimy, po nocy już też nie jeździmy. Także co, kończymy tą serię. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a takie szybkie podsumowanie z deski rozdzielczej. Zrobiliśmy dokładnie 6096 km, średnie spalanie jakie nam wyszło 11,2 litry na 100 km. A my zapisaliśmy wszystkie koszty, dlatego też na koniec zrobimy odcinek Tak. podsumowujący. Powiemy Wam co, ile kosztowało, mniej więcej tak, paliwo, ile w ogóle nas ta podróż kosztowała. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku, spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrówka, fajnie było nowych ludzi poznać. Pozdrawiamy wszystkich Tak. z tej podróży, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnych filmach. Następnych, tak, A do nowa zobaczenia. podróż już zaplanowana na kwiecień. Trzymajcie się. Pozdrawiamy! Pa! Pa!